Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś mam dla Was ikonę amerykańskiej techniki wojskowej w niemieckim ubraniu. Przed Wami Lockheed F-104 Starfighter w malowaniu Luftwaffe. Zapraszam do oglądania. Kogi, buduj historię klocek po klocku. Na froncie pudełka przedstawione są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego modelu, a są to m.in. ilość klocków, która wynosi aż 428 elementów, skala 1:48, logo Deutsches Marinmuseum, przy współpracy z którym model został wydany, oraz logo licencjodawcy, jakim jest firma Lockheed Martin. Nie zabrakło również kolekcji historycznej, w skład w której wchodzi, czyli Armed Forces. Na odwrocie przedstawionych jest kilka przykładowych funkcjonalności. Nie zabrakło oczywiście tabeli z informacjami o oryginalnym samolocie oraz oryginalnego zdjęcia współczesnego samolotu. Nasz model, wykonany w skali 1:48, mierzy 33 cm długości, 16,5 cm szerokości oraz 9 cm wysokości. Tak więc jest to bardzo kompaktowy, jednocześnie bardzo ciekawy model w skali 1:48. To, na co chciałem od razu zwrócić Waszą uwagę, to jego kształt, jego budowa. Model jest bardzo ciekawy. Sami Niemcy mówili o nim, że jest to rakieta z człowiekiem w środku, bo faktycznie jego kształt jest taki jak rakiety. To sprawiało, że też ten model był niestety bardzo ciężki w pilotażu. Jeżeli chodzi o malowanie tego samolotu, to tak jak wspomniałem, z racji, że samolot ten jest wydany przy współpracy z niemieckim Deutsches Marinmuseum, to ma on oznaczenia właśnie niemieckiej marynarki wojennej. Ale nie zabrakło emblematów klasycznych dla Luftwaffe, czyli krzyży belkowych na skrzydłach oraz na kadłubie. Jeżeli chodzi zaś o samo malowanie, to od góry samolot jest praktycznie cały szary, gdzieniegdzie ma pomarańczowe oraz czarne akcenty, a z kolei od dołu jest on prawie cały w kolorze białym, tudzież takim brudno-białym. Jest to chyba klasyczne malowanie dla samolotów służących nad morzem, nad wodą, bo jak sięgniemy pamięcią do kilku pozostałych recenzji, gdzie opowiadałem m.in. o amerykańskich samolotach, które służyły w US Navy, to one również miały takie podobne szare malowanie. Za pomocą nadruków odwzorowano nie tylko krzyże belkowe, czyli główne emblematy, o których mówiłem, ale również inne oznaczenia. Między innymi przy zwieńczeniu silnika znajduje się napis Marine, który właśnie wskazuje na marynarkę wojenną. Na jego ogonie znajduje się niemiecka flaga wraz z logiem jednostki, w której walczył. Oprócz tego na wlocie do silnika, na osłonie, mamy kotwicę, która jest kolejnym podkreśleniem, że nasz samolot służy w marynarce wojennej. Oprócz tego na wysokości tego krzyża belkowego mamy numery 2222, tak więc jest to widać, że jakaś konkretna maszyna. I to, na co również chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to na wysokości kabiny pilota, która również posiada nadruki. Zobaczcie, szare pasy, to mamy całe dzikie mnóstwo różnych oznaczeń, emblematów, tabliczek znamionowych, gdzie chodzić, gdzie nie chodzić. I to, co jest ciekawe, że z jednej strony one są jedne, a z drugiej strony mamy zupełnie inne oznaczenia. Tak więc jest to o tyle ciekawe, że zarówno z jednej, jak i z drugiej strony mamy indywidualne, ciekawe oznaczenia, właściwie ostrzeżenia, gdzie można stanąć, a gdzie lepiej się nie pchać. Po otwarciu kokpitu, który, jak już wspomniałem, jest nadrukowywany, naszym oczom ukazuje się również specjalny klocek, gdzie znajdują się wszystkie manometry, wskaźniki, i cała ta technologia, która pozwala sterować tak zaawansowaną maszyną, jaką był właśnie Starfighter. Jak już wcześniej wspomniałem, samoloty Starfighter były niestety niepopularne w Niemczech, właśnie ze względu na trudność w pilotażu. Wcześniej chwaliłem budowę tego samolotu, jego kształt i faktycznie wygląda bardzo wręcz surrealistycznie, bardzo tak nietypowo. Niemniej to sprawia, że jest to maszyna bardzo, bardzo ciężka w pilotażu. Wszystkie jego kształty, jego obłości sprawiają, że była ciężka w pilotażu, ciężka w wyprowadzeniu z różnych manewrów. I niestety wielu pilotów poległo w walce, właśnie w walce z tym samolotem. I niestety była to całkiem ciężka, jak już wspomniałem, w pilotażu maszyna.
To, na co jeszcze chciałbym zwrócić Waszą uwagę, co jest takim ciekawym elementem, bo jest to trochę przełamanie tych barier kolorystycznych, są pomarańczowe malowania na zbiornikach z paliwem, które są przymocowane z jednej strony skrzydła oraz z drugiej strony. Tak więc to pomarańczowe malowanie jest takim ciekawym kolorystycznie akcentem, który sprawia, że ten model jest jeszcze ciekawszy. Do zestawu dołączona jest specjalna klockowa tabliczka ekspozycyjna z pięknym, przezroczystym trzpieniem oraz z tabliczką z nazwą zestawu, logiem niemieckich sił powietrznych, skalą 1:48 oraz logiem producenta, jakim jest Lockheed Martin. No a samego Starfightera można bez problemu umieścić na tej klockowej podstawce. No i teraz Wasz Starfighter wygląda tak, jakby właśnie leciał gdzieś nad Niemcami, tudzież nad niemieckim morzem. To już wszystko na dziś. Dajcie znać, co myślicie o kultowym Starfighterze w komentarzach pod tym filmem. Zachęcam też do odwiedzenia naszych innych mediów społecznościowych na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikowane są nowości i inne ważne informacje. Do zobaczenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.